Cześć, oglądacie Glare One TV. Ja jestem Marcin i w tym odcinku pokażę Wam bardzo skomplikowany zestaw zawierający strumienicę i czaszę i blendę, który da Wam niesamowicie efektowne zdjęcia. Zapraszam do oglądania. Tło. To jest pierwszy element. Ja mam akurat czarne płyty, pomalowane na czarno płyty. One ułatwią nam zadanie. Możecie użyć też materiałowego czarnego tła. Potem mamy dwie lampy na statywach Stork. Lampy Vega 400. Każda z nich ma zamontowany coś, co nazywa się strumienica. To jest taki charakterystyczny, stożkowaty, wydłużony modyfikator światła. Do każdego z nich jest zamontowany czerwony filtr. On przychodzi w zestawie z strumienicą. Następny element mamy blendę zamocowaną na uchwycie Kenku, statyw Alki. Kolejny element, ostatni już, prawie, statyw Stork, lampa Vega 400 i czasza. Tak wygląda nasz cały plan zdjęciowy. No i teraz pozostaje mi zaprosić do nas Klaudię. Zapraszam. Gdzie świeci każda z lamp. Światła z tyłu, czyli strumienice, świecą na Klaudię, na włosy, na ramiona, czyli to będzie takie światło czerwone, rysujące. Z przodu mamy ustawioną lampę z czaszą. Ta czasza daje ostre światło. Ono będzie bardzo fajnie rysowało kształt twarzy, czyli będzie światło padało na czole, na nosie, na policzkach. I teraz zostaje nam ostatni element, czyli ta blenda. Ona jest tu po to, żeby część światła, które która pada z lampy, zostało odbite i wypełniło cienie, które pojawiają się pod nosem, pod brodą. No i co najważniejsze, będzie też fajne dopalenie oczu, żeby pokazać kolor, pokazać fajnie oczy Klaudii. Więc robimy zdjęcia i testujemy, jak to wygląda. O, super. Trzymam. Zajebiście. Trzymaj, pięknie. Widzicie, jakie efekty uzyskujemy z takim zestawem. I teraz, żeby Wam ułatwić zrozumienie, skąd dane światło pada i jaki efekt uzyskujemy na zdjęciu, właśnie z konkretnej jednej lampy czy dwóch lamp, zdekonstruujemy to wszystko. Zaczniemy od blendy. To jest pierwsza rzecz, ostatnia rzecz, którą dodawałem, a pierwsza, którą odejmiemy. Więc odejmujemy blendę. I wykonuję zdjęcie i właśnie za chwilkę je zobaczycie. Uwaga, Klaudia, na mnie. O, super. No właśnie. Zniknęła blenda, natomiast pojawiło się na zdjęciu masę cieni bardzo głębokich. Zwłaszcza pod brodą, pod nosem, oczy też troszeczkę straciły na jasności. Dlaczego? Ponieważ nie ma światła padającego od spodu, czyli brakuje tego wypełnienia. Tak? Kolejny element, który znika, to jest to światło główne, czyli ta lampa, która przed chwilą oświetlała Klaudię od przodu. Ją wyłączę i odstawię zupełnie. O. No i wykonamy kolejne zdjęcie bez lampy. Uwaga. No świetnie. Zostały nam tylko dwie lampy, mianowicie kontrujące lampy ze strumienicami i czerwonymi filtrami. Jaki mamy efekt? No, zostaje nam tylko światło padające na Klaudię z tyłu, czyli na ramiona, a najbardziej na włosy.
symetrycznie po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli byśmy te lampy wyłączyli, dostaniemy zupełnie czarną klatkę, nie będzie tu żadnego światła innego. No i to tyle. Dość skomplikowany zestaw, przynajmniej teoretycznie, ale myślę, że dzięki temu filmowi bardzo fajnie będziecie potrafili wykorzystać ten pomysł. Zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, używaliśmy strumienic, czyli bardzo ostrego, bardzo skoncentrowanego światła. I druga sprawa, używałem też czaszy, zwykłej, najzwyklejszej czaszy i blendy. I to jest właściwie wszystko. Dzięki, Klaudia, za pozowanie. Jak zwykle byłaś bardzo wytrwała. Ja też Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w innych filmach.